Witam widzów w nowym cyklu filmów. No i jeszcze nie wiem, jaki tytuł dam temu cyklowi, ale coś mi się wydaje. Coś mi się wydaje, że to będzie deszczowa jesień na Kaszubach. Prognozy są tragiczne. Taka pogoda jak teraz, czyli 100% zachmurzenia, mgła, zimno, to będzie chyba najlepsza w tej wycieczce. Deszcze mają padać notorycznie, również dzisiaj, tylko po południu. Jest godzina 11, równo 11, świetnie, więc będzie wiadomo. Do pokonania niedużo, bo tam 28 km, więc nie jest źle. Mam nadzieję, że do 14 dotrę na miejsce. No cóż, to chyba można ruszać. Jeszcze tylko sprawdzę wszystko. Wszystko w najlepszym porządku, więc można jechać. Tylko ciekaw jestem, czy nie wyłączyły się silniki. No jeszcze nie. Krótka przerwa była, więc jeszcze nie. Zaraz powinno zadziałać. No i początkowo mało interesujący odcinek, niestety przy ruchliwej drodze, tutaj po ścieżce dla pieszych i rowerzystów, także w miarę bezpiecznie, no ale atrakcyjny to teren nie jest. No i tutaj ta ścieżka jest ułożona z kostki brukowej, która jest bardzo nierówna. Nieraz są duże doły, także muszę tu jechać bardzo uważnie i nie za szybko. Czasami pada nawet mrzawka teraz. Także wilgotność sięga 98%. No ale na postoju włączam piecyk i w środku będę miał wilgotność 50%. O, dziura. Trzeba mijać. No niedługo odjeżdżam od tej drogi. Tutaj jest taki odcinek gdzieś chyba z 1,5 kilometra, żeby przejechać wzdłuż tej drogi. To jest chyba droga wojewódzka, ale bardzo uczęszczana.
trochę amortyzację ulepszyłem, ale słyszę, że dalej piszczy. Na tych śrubach, na których trzymają się te sprężyny, założyłem takie tulejki z jakiegoś takiego stopu, który tam daje dobry poślizg. No i teraz słyszę, że no, niewiele to dało. Dalej od czasu do czasu popiskuje ta amortyzacja. No trudno. Chyba przy tym sposobie zrobienia amortyzacji niewiele można tu zdziałać. Oho, na parkingu tutaj wyje jakieś auto, jakiś chyba ten autoalarm się łączył. No, jest człowiek w środku, ale chyba nie potrafi wyłączyć. O, udało mu się. Przede mną ten najostrzejszy podjazd no, na tym odcinku. Tam jeszcze będą, ale on jest najgorszy, bo bardzo długi i na końcu bardzo stromy. Żeby uzmysłowić widzom, jaki to jest. Tutaj stoi przyczepa, a ja będę się wznosił aż tam, gdzie ten krzyż stoi. Nie wiem, czy dobrze widać, bo jest trochę mgły. Tam muszę podjechać. No to podjeżdżam. Tu tylko niech przejadą auta, bo będę ich blokował. Cała karawana. Dobrze, ostatnie auto jedzie. I teraz ja.
dojechałem do przystanku spożywczego. Czas na lunch, albo jak kto woli, drugie śniadanie. Jest 12:20, czyli godzinę 20 jechałem, a tam trochę przerw było, żeby coś sfilmować, ustawić. Zobaczę, ile tutaj przejechałem. No, 20 km, czyli tak jak standardowo. Tutaj liczę, że jest 20 km od domu. Czyli jeszcze tylko 8, no w porywach 10. Także nie jest źle. Myślę, że do 14 wyrobię się. Herbatkę tutaj przewietrzyć, bo mimo owinięcia 3 workami czuć benzynę z kanister i agregat. Teraz tak pomyślałem, znaczy no zaraz jak wyjeżdżałem, pomyślałem, że powinienem końcówki tych kabli do paneli fotowoltaicznych czymś zabezpieczyć, żeby woda tam się nie dostawała. No ale to już na późno. Na postoju gdzieś zrobię. Może nawet nie tym teraz, chociaż może nawet na tym pierwszym tutaj. No to można jechać dalej. Dobrze. Silniki włączyć. Okej. I co jedziemy? Dobrze.
Zaraz rozejrzę się, gdzie stanąć. Tam kiedyś tam stałem zimą, ale to tak bardzo na widoku. Zobaczę, czy tam będzie jakieś miejsce. A jak nie, to tu jest też ładnie. Tak jak przypuszczałem, tam jest świetne miejsce, więc ruszam tam. No to już tutaj. Myślę, że ustawię przyczepę tutaj pomiędzy drzewami. Będzie bardzo taka schowana. Tak będzie się tutaj z drzewami zlewać. Chyba tak. Trochę bardziej w tamtą stronę, bo tutaj chcę rower zmieścić. Chociaż on się zmieści. Dobrze. Tak, to teraz tam siłownik się nie mieści. To trzeba zmienić. Trochę do przodu. No dalej nie chce się zmieścić, ale tutaj wcześniej tutaj był korzeń, a tu dalej już jest gleba. A nie, tutaj też jest korzeń, ale tutaj o, trochę
O, dużo korzeni. Tak, same korzenie. Ciężko będzie wykopać, żeby to się zmieściło. Ale myślę, że teraz się zmieści. Tak, teraz tylko troszeczkę podnieść z tej strony. O, właśnie. Dobrze. I zmieścił się. No. Też trzeba Cię podnieść trochę. Jeszcze. Ale, okay. Tak. I zobaczymy jak będzie. Dobrze. Wyrównało się? Jeszcze nie. No i jestem nad Jeziorem Białym. Co prawda tych białych tu w okolicy to ze 3 są. No ale to jest kąpielisko gminy Kartuzy. Bardzo ładne jezioro, kąpielowe, widać woda czysta. To dobrze, bo będę z niej robił kawę i herbatę. No a tutaj udało mi się ustawić. W sumie jest idealnie, tak? Tutaj jest poziom na boki i tu wzdłużny też jest ustawiony odpowiednio. Także tu gdzieś przy drzewie będzie stał rower. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale zobaczymy. Na tej wycieczce postawiłem na szybkie rozkładanie daszku nad tym rowerem i nad agregatem. Postanowiłem do tego celu użyć parasol wędkarski. Zobaczymy, jak się nada. Ciężko wbić cokolwiek. Wszędzie są. O, tu może. O kurde. Nie, tak.
Krótko nie może być. Strasznie twarda gleba. O, chyba się udało. Chyba się udało w jednym miejscu gdzieś lepiej. Zobaczymy, czy nie będzie drzewo przeszkadzać, czy nie za blisko drzewa. O. Chyba będzie dobrze. Tutaj nad drzwiami też jest daszek, także cały tutaj schowany jest. Szybko rozkłada się, waży albo tyle samo, albo mniej niż tamten daszek. Także ten. Myślę, że to będzie dobra zmiana. Teraz praktycznie nie słychać. Nie, słychać. Bo wcześniej zagłuszał samolot. Ale bardzo słabo. Jest nisko, wtedy te dźwięki tak bardziej do góry idą. W przyczepie już nic nie będę słyszał. Rower już się ładuje.
Teraz sprawdzę, czy czy agregat da radę ładować jednocześnie też tutaj te akumulatory. Wszystkie naraz. Czasami się nie zadławi. Pojedynczo będę podłączał. Najpierw jedną. Nie dał rady. No niestety. Trzeba będzie najpierw rower. Co ciekawe, tutaj w ogóle nie tego. Ja nie wiem, czy będę to ładował, te baterie, bo nadal mają po 4 światełka, wszystkie 4. No, niewiele się niewiele się zużyło. No ale to kiepsko, że jednak nie daje rady więcej tych. No cóż, trzeba odpalić, żeby rower się ładował chociaż. Jeszcze raz spróbuję, bo tam taka wajcha była na ssaniu i ona tylko przy starcie powinna być wychylona, później powinno się ją cofnąć. Być może dlatego to było za słabe, no, ale spróbujmy. No, chyba tak. Teraz jedną tą podłączyłem ładowarkę i tam pracuje nadal. No tutaj będzie to będzie takie maksymalne obciążenie, bo jeżeli tam jest powiedzmy te 700 W, no bo napisane jest 0,8 kW, ale zaraz obok jest też 0,7. Nie wiadomo, która to może tylko w piku tam 0,8 kW, a normalnie dłuższy czas to 0,7 może brać. Także tamte te ładowarki no mają gdzieś koło 300 W chyba każda. No tak, a ta ma 80, więc teraz jest takie submaksymalne obciążenie. Prawdopodobnie jak drugą podłączę, to już padnie. Ale spróbuję. Co mi to szkodzi? No nie. Nie padł. No to świetnie.
Świetnie. Co ja będę tam szukał po krzakach suchego drewna, jak tutaj jest ten. Ktoś przyniósł ładne suche te. Tutaj na pewno się nie nie nasiąkły za mocno. No tutaj widać z tej strony, gdzie na glebie leżało, suche. To mokre, ale tutaj jest suche, tak? Także wezmę tutaj porąbię sobie na szczapy. Dosyć suche raczej. Potrzebnie tyle drwatu przyniosłem. No tutaj mam jeszcze węgiel drzewny i potrzebuję trochę, żeby jakąś tam gąskę mam, pierś chyba z gęsi. Ją tylko trzeba podgrzać, bo już jest gotowana, więc nie trzeba wielkiego ognia, żeby tutaj ten obiadek sobie zrobić. Drewno już gotowe. Tutaj miejsce na ognisko. A tutaj słońce wzięło i wyszło. Robi się pięknie. Chmury są, ale słoneczko też nam przyświeca. Niestety to drewno nie jest takie suche, jak myślałem. Kopciło się. Zapaliło. Dobrze, spróbujemy inaczej. Więcej papieru.
Zobaczymy jak teraz. No chyba się poddał. To będzie długo trwało. Myślałem, że zdołam rozpalić teraz, ale to widać, że to nie tak łatwo. I zanim to się rozpali, zanim z kolei węgiel się rozżarzy i dopiero wtedy będę piekł, to jednak w garnku zrobię tego. To jest indyk i to indyk w takim sosie, więc chyba jednak zrobię to w garnku na gazie. No tak, więc tutaj jednak zrobię trochę w środku, no bo tutaj ten indyk to jest nie gęś, jest w sosie w zasadzie. Ten sos by się spalił na ruszcie. Zapomniałem, co kupiłem. Się wydawało, że to takie piersi z gęsi. Nic z tych rzeczy. Ale przydałoby się trochę wody. Muszę przynieść wodę. Oczywiście z jeziora. Bo przyjechałem totalnie bez wody. Tutaj mam po kanapce torebkę wykorzystam na śmieci. Dobrze. Poza tym to tutaj jeszcze mam te ziemniaczki też gotowane, co prawda, ale do podgrzania. Więc też chyba lepiej będzie tutaj w garnku. Niepotrzebnie się bawiłem z tym ogniskiem. Tylko czas straciłem. Co prawda jest dobry czas, bo która to jest? No, 15:42, no to 20 minut gdzieś tam podgrzewania i jem o 16 akurat w zasadzie. Tylko myślałem, że po 16 to będzie już z tego ogniska. Dobra, to a jeszcze tutaj będzie to po sałatce. Tutaj też mam jakąś sałatkę elegancką. Także będzie obiad będzie bardzo wartościowy. No, teraz to wywalę na zewnątrz. Kupiłem takie pojemniki, bo ostatnio nie miałem, żeby jak coś zrobię za dużo, żeby przechować na następny dzień. Taki pojemnik się przyda do tego w sam raz. Dobrze.
Wystarczy. Okno zostawiłem otwarte, żeby tutaj zbyt gorąco się nie zrobiło. Ale i tak się robi ciepło. Nie wiem jak z tym grzaniem w nocy. Czy to w ogóle robić, czy nie. Teraz jest 12 stopni. W środku 17, ale czy w ogóle odpalać to, czy nie. No, teraz tutaj mam widok na drogę. Z jednej strony, a z drugiej piękny widok na jezioro. Jedna bateria już się naładowała w rowerze, ale ja ją rzeczywiście trochę oszczędzałem. Może niepotrzebnie. No, szybko się naładowała. Teraz jeszcze tylko ta główna. Też już zaraz będzie naładowana. Teraz tutaj otworzyłem to, bo ładuje się akumulator tego przyczepy. Ten domowy, że tak powiem. I tutaj czasami ta ładowarka się nagrzewa przy ładowaniu, więc powinno być to otwarte, żeby wymiana powietrza była. No, myślę, że już jest na tyle ciepłe. Oj, tego sosu to narobiłem pół garka. No może może mniej. Tylko teraz tak wygląda pół, bo wszystko jest w tym zanurzone. No dobrze. To można chyba zaczynać. Tu jakaś para z psem chodzi. No niestety, tutaj taki akurat rejon, że spacerowy chyba jest tutaj dla okolicznych ludzi. Gorące. Ziemniaczki. Bardzo gorące. Ładnie się wszystko podgrzało. Co to takie twarde? Jakaś chrząstka czy co? No nie myślałem, że ziemniaki tak się podgrzeją ostro.
winko fajnie, fajnie, takie lekko schłodzone. Bardzo dobre. Wczoraj rozmawiałem z kolegą ze Stanów. Jeden jego znajomy z pracy kupił nowiutkiego kampera, gdzieś tam 100-120 tysięcy dolarów. No i wybrał się do Meksyku. No i nie przejechał daleko, jak zatrzymała go policja. Znaczy jeden policjant zatrzymał. No i widać, że się czepia. Czepia. I tam jest w zasadzie taka niepisana zasada, że jak policja takiego obcokrajowca zatrzymuje, to należy w paszport włożyć 10 dolarów. Bo inaczej to będzie się czepiał. No i faktycznie oni nie włożyli tych 10 dolarów. Ten ich tam próbował zaczepić o coś, że z tym autem jest nie tak, no ale to nowy kamper, wszystko nówka z fabryki, parę tygodni wcześniej kupiony. No i no niestety nie miał podstaw, więc mimo wszystko puścił, ale pojechali nieopodal na jakiś taki kemping strzeżony i tego. No i w nocy ledwo zdążyli wyskoczyć. Ktoś podpalił tego kampera. Ledwo zdążyli się uratować. No i kamper spłonął. W zasadzie nikogo za rękę nie złapano, ale no, niemalże pewne, że policjant stwierdził, że skoro nie chcieliście 10 dolarów dać, to zapłacicie inaczej. Mam nadzieję, że tutaj nie będę musiał uciekać z przyczepy płonącej. Właśnie takie obozowanie zbyt blisko ludzi, zbyt blisko tych takich miejsc często odwiedzanych zawsze rodzi u mnie obawy, że któremuś może się nie spodobać. Natomiast tak głęboko w lesie, gdzie tam może ktoś przyjdzie, ale 1, 2, 3 osoby, to na zasadzie rachunku prawdopodobieństwa. No, trudno, żeby akurat na 2, 3 osoby trafił się jeden jakiś maniak, piroman. Natomiast jak tutaj przechodzi 50 osób, no to szansa jest dużo większa. Ostatnio przez nieuwagę, że tak powiem, kupiłem bezalkoholowy rum. Niesamowity. Rum bez alkoholu. Ale tak teraz pijąc wino, zastanawiam się, ciekaw jestem, czy jest wino bezalkoholowe.
ciekawe. Kiedyś byłem na statku, na którym pływaliśmy między Dalekim Wschodem i Zatoką Gwinejską. Państwa Zatoki Gwinejskiej. Nie wiem, 6-8 portów w Zatoce Gwinejskiej, a ze 3-4 na Dalekim Wschodzie. To był kontenerowiec, statek kontenerowiec. I właśnie tam w tych krajach Zatoki Gwinejskiej, znaczy w takich afrykańskich krajach, przeważnie jest tak, że na tą odprawę wejściową to trzeba dawać prezenty różnym oficjelom. No i tam nawet ta firma, to była francuska firma Delmas. Ta firma miała swój nawet taki, nie cennik, tylko jakąś rozpiskę. Ile komu trzeba dawać i czego, tak? Tutaj te piwa tego, soft drinków tyle, papierosów tyle. Była rozpiska, komu ile dać. No i kiedyś a tam na te soft drinki takie różne to kupowaliśmy na Dalekim Wschodzie, chyba w Chinach. One były bajecznie tanie. Karton chyba 24 soft drinki, $2 chyba, 2-3 dolary. Ale to kiedyś nawet wziąłem dla siebie taki karton do picia, nie? Wiadomo, no, trzeba coś pić oprócz tam kawy, herbaty. I wypiłem może 2-3 z tego i resztę nie wiem, czy wyrzuciłem, czy komuś oddałem. Tego nie dało się pić. To było, nie wiem, co to za dziadostwo było. Oj, trudno powiedzieć. Trudno opisać, jaki to smak miało, czy coś. Ale najlepsze w tym jest to, że kapitan jak dawał te soft drinki, bo właśnie to były dla tych oficjeli afrykańskich te soft drinki, to mówił, że bo oni też patrzyli tam, nie wiedzieli co to jest w ogóle. Tam chyba, nie wiem, czy tam był jakiś opis smaku tego, tylko jakaś taka nazwa dziwna. To zachęcał ich w ten sposób, że mówił, że to jest jak wino, tylko bez alkoholu. Ma smak wina, tylko że zupełnie bez alkoholu. Kurczę, nie wiem, co to za wino mogłoby być. Na pewno jakieś zepsute może. Ale to straszne to było. Ale oni też tego nie pili, ci co brali tu ze statku, tylko sprzedawali dalej do sklepów gdzieś. Więc w pewnym sensie można powiedzieć, że to było wino bezalkoholowe.
Jest godzina 17:40 i widzę, że tak do 17:30 to maksymalnie można jechać. Tak, to 17:30 trzeba być na miejscu już, żeby się za dnia rozbić obozem. No co jest? Dobra. Dobrze. Z jednej strony już założę zasłony od strony drogi, żeby się nie rzucać w oczy. Ups. Dobrze. Dobrze. Jest ok. Teraz to już można zamknąć, bo już wyłączyłem agregat. No, słychać, że cichutko jest. Albo nie słychać. Ale jest cichutko. Spokojnie, ludzi też nie ma. O, cały czas tu chcę spojrzeć, ale tutaj zasłonięte. Ludzi nie ma. Także przyjemnie jest. Okno zamknąłem, bo tu jakiś komar mi wpadł. Nie wiem, czy go zabiłem, czy nie. Próbowałem. Lekko. Wentylator mam włączony, żeby trochę przewiewu było. No i cały czas myślę, co z tą nocą, czy tutaj jakiś grzejnik włączać. Jest tutaj cały czas 19 stopni w środku. Na zewnątrz niewiele spadło, pół stopnia spadło. Wcześniej było chyba tutaj 11,8, teraz 11,3. Jak będzie tam 9-10 w nocy, to nie potrzebuję tu ogrzewania, bo nawet takie słabe ogrzewanie podnosi gdzieś tak o 15 stopni. Takie minimalne, żeby było, to będzie 15 stopni cieplej. No i rozpadało się. Niestety. Dobrze. No, dochodzi 21. No, jeszcze trochę chyba. Poczekam ze spaniem. Chyba wezmę. Coś poczytam. O, tutaj kupiłem jakieś mówią biegi.
Lubię historię. Poczytać o historii. Tak, coś poczytam, bo jak teraz pójdę spać, to obudzę się wcześniej, ale będzie ciemno jeszcze. No i chyba rzeczywiście nie będę rozpalał pieca. To cały czas ciepło. W środku 20 stopni, na zewnątrz tam niewiele spada temperatura, jest tam 11 teraz. No, zbliża się 22. Chyba czas udać się na spoczynek nocny. No, co jest? Postawię. Wysunę na razie. Tutaj muszę przejść, tak? Wchodzić. To. I tutaj te... ładowarki tu włożyć. No. No, trochę zapieszczone. Jutro dotrzebię tu wszystko z tego. Dobrze. Coś tu jeszcze trzeba schować? Chyba nie. Nie pasuje. Coś tu wystaje. Ewidentnie. Gaśnica, ale to chyba zostawię ją raczej tutaj niż tam. No, ona wystawała, jest wysoka. No, dawno tej piżamy nie zakładałem. Chociaż latem też było dosyć chłodno. Ja pamiętam na tym, zdaje się, że na festiwalu, że tym
blusowym. Było tam w nocy tylko 10 stopni. No dobrze, to już nie będę tu przedłużał filmu, tylko kończymy go, bo nic ciekawego więcej tu już nie pokażę w tym odcinku. Może w następnym coś będzie ciekawego. Więc do zobaczenia w następnym odcinku.